Cześć wszystkim, z tej strony Kochapuszek. Jak zwykle w maju internet zawojowały syreny. Ja też postanowiłam wziąć udział w Mermay. Postanowiłam, że trochę poeksperymentuję na tym rysunku, ale nie do końca wiem, czy podołałam wyzwaniu. Mam bardzo mieszane uczucie co do mojej syreny. Chciałam zachować pierwszy szkic na finalnej wersji, a zazwyczaj robię czysty line art, przez co często zatracam charakter postaci, którą rysuję. Stąd moja decyzja. Drugim eksperymentem jest kolorowanie w odcieniach szarości, a dopiero później nałożenie kolorów. Zazwyczaj robię to od razu, ale zastanawiałam się, czy nie będzie lepszy efekt, kiedy najpierw zadbam o balans czerni bieli i w sumie do teraz nie wiem. Cały proces przedstawiony na filmie zajął mi ponad 3 godziny 40 minut. Później jeszcze poprawiłam kolory na innym monitorze, bo tablety ekranowe Wacoma mają to do siebie, że nie są skalibrowane. Oczywiście cały rysunek jest rysowany w Photoshopie. I po tym krótkim wstępie chciałabym z Wami porozmawiać na bardzo poważny temat, który podsunęła mi koleżanka ze studiów zajmująca się grafiką 3D. Chodzi o sprawę, którą wielu grafików i artystów olewa, bądź nie ma świadomości, jak bardzo jest ważna, a konkretnie prawne aspekty naszej działalności i to, jak się chronić przed oszustami. No więc, od czego by tu zacząć? Wiersze. Czytajcie między wierszami ogłoszenia lub wiadomości, które dostaniecie od potencjalnego klienta. Nie tylko czytajcie uważnie, ale ustalcie mailowo z klientem warunki współpracy. Jeśli wydaje Wam się, że otrzymacie zapłatę za swoją pracę, to macie rację. Wydaje Wam się. Okazuje się bowiem, że jest wiele osób, które wykorzystują początkujących i zdolnych artystów, żerując na ich naiwności. A można było przecież tego uniknąć. Ostatnio został mi nawet nakreślony przykład pewnego osobnika, którego konta na ArtStation i Behance wkleję do opisu, żebyście wiedzieli, kto to i kogo unikać. No i ten osobnik w ten sposób nabiera łatwowiernych, początkujących grafików 3D. Potem ich prace wylądowały na jego osobistym firmowym portfolio oraz fanpage. Prawdopodobnie nic z tego, co tam się znajduje, nie było wykonane nawet przez niego. A tego tak ważne jest, abyście podpisywali umowy i ustalali warunki współpracy na samym wstępie. Być może umowa nie chroni Was bardzo mocno przed tym, czy ktoś Wam zapłaci, czy nie, ale bardzo często zniechęca oszustów. Oprócz samej umowy warto ustalić warunki współpracy mailowo. Nawet jeśli ustalacie to z klientem przez telefon czy osobiście, warto wysłać mu maila podsumowującego i rozpocząć pracę dopiero po zaakceptowaniu tych warunków przez klienta. Będzie to potem podkładką do sprawy w sądzie w razie problemów. Jeśli nie macie żadnych dowodów w żadnej postaci, że oczekiwaliście zapłaty, na którą godzi się klient, nic z tym fantem nie zrobicie. Co warto ustalić z klientem? Oprócz ceny, budżetu projektu, chociażby ilość poprawek czy ich iteracji. Dzięki temu zabezpieczycie się przed niekończącymi się projektami, a mi samej zdarzyło się, że nie ustaliłam z klientem dokładnych warunków zrobienia projektu, no bo wcześniej z nimi już współpracowałam i stwierdziłam, że to będzie wyglądało tak samo. No ale niestety nie wyglądało. No i z prostej, jednodniowej grafiki do newslettera, który miał być swoją drogą na wczoraj, zrobił się tasiemiec, który robiłam przez 2 tygodnie i klient ciągle zmieniał koncepcję albo dodawał dodatkowe zadania, a że nie określiłam konkretnie, co ma być przedmiotem zlecenia, to po prostu wykorzystał. No ale na tym się skończyła nasza współpraca, bo już się tak zdenerwowałam, że stwierdziłam, że już nigdy więcej z nimi nie będę współpracować. No ale między innymi dlatego trzeba ustalić warunki od razu. Nie ma się co czaić. Nie ma co patrzeć, czy to znajomy kolega, czy klient, z którym już nam się dobrze współpracowało. Trzeba zawsze ustalać warunki na samym początku. Pamiętajcie, że oprócz umowy o dzieło trzeba spisać z klientem również umowę o przekazanie praw majątkowych do dzieła. Bez tego klient nie powinien mieć prawa wykorzystywać Waszych prac. Jest to jednak, jak widać, niezbyt oczywista sprawa dla niektórych jednostek.
Oprócz tego wszystkiego, podczas pierwszej rozmowy z klientem należy go wyedukować. Co mam na myśli? Pamiętajmy, że w wielu przypadkach nie miał on nigdy do czynienia z grafikiem. Trudno się potem dziwić, że wydziwia, żądając miliona propozycji. Bo dla nas wydziwia, a dla niego być może jest to całkiem okej. A przy okazji edukowania klienta o tym, jak wygląda współpraca z nami, jaki jest nasz proces, co jest w cenie, a co nie, ile co mniej więcej zajmie, można zebrać wywiad i spisać brief, który pomoże nam nie tylko w wycenie, ale przede wszystkim w samym procesie projektowania. No i taki brief może być wykorzystany jako załącznik do umowy. Więcej o wycenie mówię w poprzednim filmie, link znajdziesz w karcie w prawym górnym rogu. Co jeszcze Was może uratować przed kłopotami? Zaliczka bądź zadatek. Myślę, że to Wam się akurat spodoba. Ja sama jeszcze nie stosowałam takiej metody, ale chyba najwyższa pora zacząć. Sprawdza się tu tak wielu artystów, nawet w kwocie 50% ceny przed rozpoczęciem pracy, że najwyższa pora zacząć. Ja słyszałam nawet o takich, którzy biorą 100% zaliczki przed rozpoczęciem pracy. No mam nadzieję, że trochę Was ostrzegłam, ale nie przestraszyłam. Jest naprawdę bardzo wielu klientów i firm, które są uczciwe i sami proponują umowy, że być może nigdy nie traficie nawet na takiego skupańca jak moi znajomi, znajomi mojej koleżanki. Ale lepiej się zabezpieczyć i prowadzić do swoich praktyk spisanie umowy, ustalanie warunków współpracy, zaliczkę bądź zadatek. Jak już żyjemy w dobie internetu i Facebooka, to jeśli macie wątpliwości co do zlecenia, zapytajcie na grupach facebookowych o zdanie doświadczonych grafików. Na pewno pomogą. Jeśli film Ci się podobał, daj łapkę w górę. Jeśli uważasz, że ten temat jest ważny dla Ciebie i Twoich znajomych, proszę udostępnij go dalej. Jeśli podoba Ci się tematyka moich filmów, zasubskrybuj mój kanał. Zapraszam również na moje social media, bloga i Creative Market. Linki w opisie pod filmem. Trzymajcie się i do zobaczenia.